pięknej krainie, gdzie rzeka płynie, gdzie słońce świeci w każdej dolinie. Tam nowa wiara w narodzie urosła, co inne prawdy ludziom przyniosła. Katarzy takich wtedy nazywali, bo oni czystość w życiu kochali. Mówili, ciało to tylko więzienie, duch musi szukać u Boga zbawienie. Hrabia Rajmund, co władał tą ziemią, nie chciał, by ludzie pod rzymskim żyli brzemieniem. Chronił Katarów, dawał im wolność, miał dla ich nauk wielką przychylność. Papież w Rzymie poczuł wielki gniew, ta nowa wiara to szatana śpiew. Słał posłańców, by przynieśli pokój, lecz sytuacja była pełna niepokoju. Gdy poseł papieża został zabity, los Langwedocji był już rozstrzygnięty. Bierzcie krzyż! Papież głośno zawołał, by każdy rycerz do walki był gotów. Obiecał ziemię i grzechów zmazanie. Kto ruszy na to wielkie polowanie? Rycerze z północy w zbroję się ubrali, bo wielkie bogactwa zdobyć czekali. Szymon z Montfortu, człowiek z żelaza, szedł tam, gdzie była heretycka zaraza. Wielka armia za nim ruszyła, potężna siła w ich sercach wtedy ożyła. Arnold Amaritz, co służył kościołowi, prowadził wojska ku nowemu bojowi. Bezierszt to miasto bogate i dumne, tam szli krzyżowcy, gniewni i tłumni. Lipiec był gorący, 22 dzień, na miasto padł strasznej śmierci cień. Biskup prosił, wydajcie heretyków, lecz w mieście słuchać nie chcieli okrzyków. Mieszczanie wierzyli w swoje mocne mury, patrzyli na wojsko dumnie i z góry, lecz zrobili błąd, otworzyli bramy, myśląc, my sami wrogów pokonamy. Wtedy czelać obozowa, biedni ludzie, co żyli w głodzie i wielkim brudzie, ruszyli do ataku bez żadnej komendy, przez otwarte bramy, przez miejskie krawędzie. Chaos na ulicach, wielka panika, nikt nie ucieknie przed ostrzem rzeźnika. Krzyżowcy weszli w miasto jak burza, krew na kamieniach była jak kałuża. Rycerze pytali, jak poznać wiernego, kto jest katolikiem, kto sługą złego. Arnold Amaritz stał wtedy na drodze i wydał rozkaz straszny i srodze. Zabijcie wszystkich, Bóg swoich rozpozna. To była komenda krwawa i groźna, i zaczął się mord, jakiego świat nie widział. Nikt nad nikim się nie wstydził, nie było litości dla starego człowieka przed ostrym mieczem. Nikt nie ucieka, zabijano dzieci, zabijano matki. To były ostatnie ich życia zagadki. W kościele Marii, co świętą się zwała, wielka grupa ludzi schronienia szukała. Myśleli, że Bóg ich tam uratuje, lecz żołnierz świętości już nie czuje. Wyważyli drzwi, weszli
Weszli do środka, każdego tam śmierć musiała spotkać. 7 kapłanów padło przy ołtarzu, mieli modlitwę ostatnią na twarzy. Katedra wielka, wysoka i twarda została przez wojsko krwawo pogardzona. 1000 ludzi tam życie straciło, tak wiele trupów tam się położyło. Rycerze rąbali, nie czuli zmęczenia, ulica krzyczała od przerażenia. To nie była wojna, to była rzeźnia okropna, krwawa i bezimienna. Grabież i kradzież szły z mordem w parze. Żołnierze szukali złota w każdym darze, odbierali wszystko, co było bogate, zabijając brata i zabijając tatę. A potem ogień czerwony, płomienie, by spalić miasto, przynieść zniszczenie. Podpalili domy, podpalili dachy, zostały tylko popiół i strachy. Żar był tak wielki, że kamień pękał. Kto nie zginął od miecza, w ogniu stękał. Dach wielkiej katedry spadł na dół z hałasem. Wszystko skończyło się w krótkim czasie. Arnold Amaritz pisał list do Rzymu. To kara boska wśród ognia i dymu. 20 000 ludzi zabito, zło heretyków krwi utopiono. Kronikarze pisali o wielkiej tragedii, o rzezi strasznej w środku kampanii. Bezir, co było piękne i bogate, dziś miało tylko martwą zapłatę. Rzeka niosła ciała w stronę morza. To była straszna, krwawa zorza. Ludzie z krzyżami, z rękami we krwi cieszyli się z tego jak najgorsze lwy. Kobiety wyciągano z ciemnych piwnic, by zabić się szybko, bez żadnych różnic. Miasto umarło, cisza nastała, tylko krew wszędzie na ziemi została. Gdzie była muzyka i pieśni radosne, zostało milczenie i dymy żałosne. Zabito wszystkich w imię religii, bez sądu, bez prawa, bez żadnej opinii. Szymon z Montfortu patrzył na ruinę. On widział w tym sukces, a nie wielką winę. Chciał, aby strach padł na całą krainę, by każdy się bał przez każdą godzinę. Nawet ci, co krzyż na piersiach nosili, wielkim okrucieństwem bardzo się trwożyli. Pisarz Wilhelm pisał to straszne dzieło, tyle niewinnych żyć nam tu zginęło. Niebo milczało nad czarnym dymem, nad miastem, co stało się tylko cieniem. Wspólnie leżeli Katar i wierny, los ich był wspólny i los był mizerny. Zostały zgliszcza i białe kamienie i o tej rzezi wieczne wspomnienie. Krzyż był czerwony od ludzkiej krwi, w historii ta rana do dzisiaj tkwi. Tak legat papieski zakończył swój bój, zmieniając miasto w trupów wielki rój. Zabij wszystkich, wierząc w Boga sądy, krwią umacniając papieża rządy. To był triumf strachu, sukces brutalny. Dla innych miast był to znak fatalny. Carcassonne widziało te dymy z oddali. Ludzie tam bardzo się już bali. Strach był mocniejszy niż miecze i tarcze. Zmienił historię w bolesne starcie. Inne fortece same się poddały, bo losu Bezir spodzielić nie chciały. Ale ta krew,
co w ziemię wsiąknęła, przez setki lat w pamięci nie zginęła. Krucjata trwała jeszcze długie lata, niosąc cierpienie od brata dla brata. Historia uczy, że wiara bez ducha, gdy tylko rozkazów i siły słucha, może przynieść tylko wielkie zniszczenie i dla narodu wieczne cierpienie. Dziś w starym mieście wiatr cicho wieje, o tym co było opowiada dzieje. To lekcja dla nas, by kochać człowieka, bo życie krótkie i szybko ucieka. Tu kończę pieśń o krwi i o dymie, o strasznym czynie i o kłamstwa rymie. Niech Bóg nam wybaczy wszystkie te winy i da nam spokój dla każdej rodziny.